Dzień dobry, witamy Was serdecznie. Dobry, witamy. Witamy wszystkich. Witamy Ciebie, Sebastianie. Witamy całą naszą rodzinkę, wszystkich foliarzy, szurów. Wszyscy, co rezonujecie z nami, zapraszamy na bajeczki o dziwnej treści. Z soczkiem z gumi jagód oczywiście. No. I zapraszają Was wszystkie postacie bajkowe. Jak już wiecie, cała wioska Smurfów, Gumisie, Teletubisie, Lolek Bolek, Koziołek Matołek, Smok Wawelski, Czerwony Kapturek, Śpiąca Królewna i tak dalej. I Gargamel. I Klaker. I Klaker. Tak. Z jedną z najnowszych wiadomości, to muszę powiedzieć, bajkowych jest taka, że 31, tak na początku, gdzieś to tam będzie, ale to ja Wam już mówię, że 31 marca jest zakaz wjazdu samolotów do Europy. Ruch w ogóle zamiera samolotowy, nie wiem. Prawdopodobnie, tak jak mówię, zawsze wszystko przypuszczamy przez siebie, ja jestem innym posłańcem. Co jest, nie wiem. Zobaczymy. Różne rzeczy się zdarzają. Ja tym na szczęście nie jeżdżę, to nie mam problemu. Ja też nie. Ani na statku bym nie pojechał, ani na tym. Ja bym na statku pojechał, ale z samolotu to raczej nie. Ja bym wsiadła do samolotu, to wszyscy by chyba zwariowali, jakbym zaczęła kwiczeć. Jakby mi uszy przytkało i no to koniec jest. To tak jak my na Bałtyku byli, to mnie żonka na statek załadowała. Ja siedział, że się trzymał tamtego siedzenia, a ona latała wszędzie z kamerą. Tu do góry, tu do kapitana, tu tam. A ja siedział i się trzymał. Mnie nikt nie przekona, nie wiem. Nogi moczyć po brzegu to tak, ale nie. Ale głębiej aż pod pas już nie. Nie. Zaraz mi powietrze wstrzymuje, tak. Nie umiem. A w basenie nurkowałaś. Bym się utopiła wtedy. Bo przeleciało z materacu do tyłu. Bach, ale się napiłam wtedy. Pamiętam, że mi pół basenu wody wypiła wtedy. No, później, ale... Była. Szaleństwo to było, dajcie spokój, ja nie umiem pływać. Nie umie pływać, nie? Pół basenu wody wtedy wypiła, Boże Święty. O, taki silny rozbłysk słoneczny był. Dobrze, że to nie poszło w kierunku Ziemi bo to nie wiadomo, co by to było z burzą geomagnetyczną by się działo. Chociaż i tak to dziwne, jak widzicie, bo tu zaćmienie dzisiaj słońca i w ogóle wiemy, że te trzęsienia ziemi były. No i wszystko naraz się dzieje. Trzęsienia ziemi, wulkany wybuchają, no i tu zalane są, powodzie są. No zobaczymy, jak to się tam wszystko wyklaruje. No, niestety. Dzieje się co chwila coś. Tak, i to jest też, uważajcie, bo uziemiajcie się też, no to jest też, niestety oddziaływuje wszystko na nas. I to nie jest, ja nie mogę założyć absorbera i ten kubit, jak mam. Ludzie, takie sny, no to jest niemożliwe. Poważnie. Jak tak, bo przeważnie go ściągam jeszcze i daję pod poduszkę, nie? Jak zapomnę, jak dzisiaj przez południe, pierwszy raz, co mi się zdarzyło, my się poszli położyć. Pierwszy raz. Zapomniałam go ściągnąć. I śniło mi się tak, że całe niebo, naraz chmury powstały takie dziwne, nie? A tu taka dziura była i błękitna cała. I przez tą błękitną dziurę dookoła jakieś postacie i patrzyli na ziemię. A my wstajemy, nie? I całe niebo już pią, już pojechali. Już pomalowali wszystko. Ja mówię, patrz, z prędkością światła się to zadziało. Nie chcieli, żeby patrzyli tymi głowami tam na talerze. No ale to nie jest śmieszne już teraz. To już nie jest śmieszne. Tu jednego dnia to mi się śniło, ale to naprawdę tak jak to ma być. Jak te energie schodzą później, to mi się śniło tak, że pojechałam
Pojechaliśmy do weterynarza, bo miałam sarenkę, co miała łapkę złamaną. Przegubię tu. I ta weterynarka taka dziwna, czerwona była, naraz jej tak buzię wykrzywiło. I ona mówi, no widzi pani, ja nie mogę nigdzie jechać, chyba że jak wieczór będzie, to przyjadę, bo z tych energii. I teraz ja chciałam odejść i normalnie czułam, jakby mnie miało unieść. Takie uczucie jeszcze nigdy w życiu nie miałam. Z butów jakbym miała wyskoczyć i lecieć. I o częstotliwościach. I jeszcze 2 dni przedtem mi się śniło, ale to już był sen, znowu z tatą, że mieliśmy taką telepatię, że jesteśmy na innych liniach czasowych. Poważnie. No koło nas mieszkała znajoma, niby tato przychodzą do nas przyjaciele na Beatka i wiem, że ona tam mieszkała, a tak żeśmy przyszli i my ją szukamy, tam ją nie ma. Drzwi dwuskrzydłowe i naraz taki ekranik na drzwiach, że wyjechali, wyszli gdzieś albo są w piwnicy. Ja tak patrzę i obydwa nie musieliśmy nic mówić, że jesteśmy na innych liniach czasowych. Nie wiem, o co chodzi. Ale to, co mam ostatnio, to nie wiem. To nie wiem. Jak to połączysz razem. No, dosłownie. No robi to też. Później zaraz wyskoczy z łóżka i już ciśnienie mierzy. Nie, bo później to jest taki szok, bo ty przychodzisz tak jakby stamtąd do rzeczywistości i przechodzisz jakby przez szok. Nie wiem, takie coś ostatnio jest. No ale to się nie ma co stresować. To są takie podróże fajne. No, fajne. Fajne. Nie lubię takie podróże. No. Ta technologia pomaga na takie podróże. Czy to? Czy to? No. Właśnie. A do wrażliwych osób to na pewno, ludzi, przepraszam, do wrażliwych ludzi to na pewno będzie jazda, bo jest jak jest, no co ja będę kryła, nie będę nic kryła. Jeszcze mam inne sny, ale nie mogę ich powiedzieć, bo powiedzieli, ona ma i odklejone, ale nie mam nic odklejone, widzicie. Włosy mam swoje. No ciągnij, no. Dobrze. To dzisiaj właśnie jako ochronę przed tym wszystkim, to nie tylko, jak uziemiać się, możecie nawet usiąść na ziemię, tak jak Izabela mówiła, ręce dać na ziemię i tak dalej, czy do piasku. To teraz naprawdę schodzą te energie i to będzie dalej się ciągło. To nie, że to się skończy, bo tam oglądałam film Stefana Bernsa o tym słońcu, no to tam są dziwy nie z tej ziemi, tam są takie dziury wyrąbane koronalne, że koniec. I tak. Powiedział, już się znowu tworzy tam bateria plam, które mogą, no i jak przyjdą do ziemi, nie wiadomo co będzie, tak? Bo w sumie to jest takie wielkie wydarzenie nas przygotowują. Nie wiadomo co to będzie, nikt nie wie. Nie, ja też nie wiem, ja tylko jestem posłańcem, ale jest tu opisane w te wydarzenie, że to może być taki rozbłysk duży słońca. I na to i inne kanały to też potwierdzają mi takie kanały, jakby wam to powiedzieć. To nie są zwykłe kanały, ale dobra, nieważne. I to potwierdzają. Jakby to miało nastąpić, no to taka czystka, no by była, tak powiem inaczej. Mówię, zrobi wakacje wszystkim. No, oczyściłoby to ziemię. Już wiecie z kogo i z czego. By to ich wciągnęło do czarnej dziury. A czy tak będzie, nie wiem. Zresztą nikt nie wie. Dobrze. No zresztą na ochronę chcieliśmy wam dzisiaj jeszcze powiedzieć o tych absorberach. Bo jednak niby nie widać, ale oni i tak chronią. Absorbery chronią nas przed promieniowaniem elektromagnetycznym i ziemskim, a także przed żyłami wodnymi. No to tam jest u Sebastiana na kanale, jak to wszystko się odbywa. Duże absorbery mamy i małe ze stali szlachetnej, ale też mamy złotą kolekcję. Tam jest 5 rodzajów, wykonane są ze srebra próby 925, pokryte złotem 24-karatowym. I jest duży jeszcze też złoty absorber. I te absorbery są wodoszczelne, ale nie kąpmy się w nich, kochanie.
bo te wszystkie detergeny, to wszystko wam zrobi kuku. I nawet w tej wodzie, wiecie, co dzisiaj mamy, także taka jest prawda. Tak jak wpadnie gdzieś, wyciągnąć, wytrzeć, ok, ale tak to nie radzę. No i później jest ta złota kolekcja, co mamy na szyję, te małe, no to one nie są wodoszczelne, żeby każdy wiedział. I co jeszcze teraz? No te absorbery chronią nas. W czasach dzisiejszych żyjemy, że to jest konieczność. Wiadomo, przed wszystkim nas chronią. I ta mała spiralka tutaj działa jak odkurzacz, czyli absorbuje te wszystkie fale złe, elektromagnetyczne, a wypuszcza takie delikatne ciepło, zamienia je, o tak powiem, delikatne ciepło. Jak idziemy na przykład do galerii i tak dalej, nie czujemy się tacy wymęczeni i tak dalej. No wiadomo, co tam jest. Zresztą teraz tutaj też miałam informacje i to już wcześniej też podawałam, gdzie to wszystko jest. Umieszczają takie, jak mieli te antenki na berecie, w cudzysłowie, każdy się domyśli w cudzysłowie, o tak miałam powiedzieć znowu. No, także czujemy różnicę, jeżeli to mamy, no, nie zakłóca nam działania naszych oczywiście telefonów czy smartfonów, normalnie oni funkcjonują. Na przykład, gdy postawimy sobie wodę, tak my mamy na swoim przykładzie, na tym absorberze, to uzyskuje ona całkiem inny smak. I jest odkrycie na światową skalę, jak absorbery były na parapecie i jak odbiło się kółeczko na zamarzniętej szybie. Normalnie ta spiralka się cała odbiła. No to znaczy, że to działa. Działa. Jak już u mnie to tak działa, to jakbym tego nie miała, to nie wiem, co by było. I tak powiem wprost, bo są i wrażliwe osoby, i mniej wrażliwe. Przepraszam, ludzie. No osoby to nie. No nie jesteśmy osobami, my jesteśmy ludźmi czującymi i mającymi empatię, a to jest różnica. No, także pod filmikiem tam są linki u Sebastiana. Z pojedyncze sztuki jest zniżka na hasło, a tak, to i tak w zestawach można kupić. To już Sebastian dopowie, jak to jest. Ja tylko powiem, że to jest ochrona taka, jakby w cudzysłowie to wziąć, niewidzialna, ale ona działa. A każdy niech się ustosunkuje jak chce. Wiadomo, to nie jest dla wszystkich. Wiecie, o co chodzi. No. Także to jest nasza ochrona. Zestawy są porobione specjalnie dla was, tutaj dla widzów. Jak was to interesuje, to kupując 2 małe absorbery dostajecie wtedy 1 duży o wartości 1400 zł prawie. Tutaj macie go dodany, nie musicie za niego płacić, za to, że jesteście naszymi widzami, tylko że za 2 małe płacicie. Czy chcecie na przykład 3 takie małe, które można sobie nosić przy sobie, to wtedy dostajecie już aż 2 takie duże dodane, które też nie musicie płacić. Lub jeżeli macie dużą rodzinę i potrzebujecie 5 małych, to możecie sobie wziąć 5 małych i wtedy dostajecie 3 takie duże, aż tutaj macie dodane. I też dla tych wszystkich, co mnie pytają o duże absorbery, żeby chcieli na odwrót, to możecie sobie zadzwonić do tej firmy i powiedzieć po prostu, że tam uzgodniliście to ze mną, bo ja to uzgadniałem z tym panem, który to sprzedaje, i że można zrobić sobie na odwrót, czyli wziąć sobie na przykład 2 duże, a wtedy małe wam dodają. Za małe nie będziecie musieli płacić, czy 3 duże, to wam znowu małe dodają, wtedy 2, lub 5 dużych, to wam znowu wtedy 3 małe dodają do tego, czyli taki jakby odwrotny zestaw, bo ich nie ma na stronie, ale oni mogą wam telefonicznie zrobić taki zestaw, także wystarczy zadzwonić i poprosić, powiedzieć, że tam ode mnie, że to jest ustalone tam i tak dalej, że tam pan szaman, czy nie wiem, szaman powiedział, że tak można zrobić, to tam wszystko tam już wiedzą w tym sklepie. Dobrze, oddaję głos do studia. Do studia. No, na podniesienie wibracji, żebyśmy się trochę pośmiali, może coś.
Mąż i żona mieli ciche dni. W końcu mąż, chcąc ocieplić stosunek między nimi, zaproponował żonie przejażdżkę na wieś. Włączył muzykę, ale poza tym panowała cisza. On prowadził, a ona obojętnie spoglądała przez okno. W pewnym momencie mąż zauważył, że żona patrzy na krowy pasące się na zielonej trawie. Chciał rozluźnić sytuację i zażartował. Twoja rodzina? Żona odezwała się błyskawicznie. Tak, ze strony męża. No, to przysolą. Rozluźnił atmosfera. Pomyków. A mnie powiedział, to miesiąc ze mną nie będzie goda. To by powiedział z swojej strony. To by ci ta reszta włosów, Nikogo nie ma. to byś ta reszta włosów tu stracił. Nie ma tak źle. Facet spotkał piękną blondynkę i postanowił, że musi się z nią szybko ożenić. Ona na to, ale nie znamy się wcale. Będziemy się poznawać po ślubie. Zgodziła się, więc pobrali się i wyjechali w podróż poślubną. W świetne miejsce. Pewnego dnia, kiedy leżeli na basenie, facet wstał ze swojego ręcznika, spiął się na 10-metrową trampolinę, wykonał 2 duże podskoki, potem 3 obroty. Wyprostował się i jak nóż przeciął powierzchnię wody. Po kilku takich demonstracjach wrócił do żony i położył się obok. To nadzwyczajne. On na to. Byłem mistrzem olimpijskich w skokach do wody. Widzisz, mówiłem ci, że będziemy się poznawać w trakcie małżeństwa. Blondynka wstała i wskoczyła do wody. Po 50 długościach basenu wyskoczyła z wody i bez tchu położyła się obok męża. To było nadzwyczajne. Byłaś mistrzynią w pływaniu na wytrzymałość? Nie, byłam kobietą do wynajęcia na noc w Portland, w stanie Oregon i pracowałam po 2 stronach rzeki Kolumbia. Czy musiała przepływać to chwilę? Tak przyszło. O Jezus. To mąż miał kota w domu z żoną i bardzo był zły na tego kota. Pewnego dnia postanowił, że wywiezie tego kota. No i wywiózł go 1 ulicę dalej, wypuścił go, wraca do domu, patrzy, kot leży znowu na kanapie. No to się wkurzył i wywiózł go kilka ulic dalej. Wrócił do domu, patrzy, kot znowu leży na kanapie. To teraz już taki zdenerwowany fez wsadził go do auta i wywiózł go daleko, daleko za miasto. Po kilku godzinach dzwoni telefon do domu. Żona odbiera, a mąż się pyta, kot jest w domu? No tak, jest w domu. Daj go do telefonu, bo on się zgubił. Tak go wywiózł, że aż się zgubił, a kot wrócił. No. Dobra. Dobrze, to przechodzimy do wiadomości. Dziś nagrywamy 29.3. Bo ten czas tak zasuwa, że nawet nie wiem, którego jest czasami. Nie ostatnio miesiące pomylę, już myślę, że kwiecień był. No tak, ale to jest za sprawą naszej świadomości. Tak przyspieszył czas. Przyspieszył, to strasznie. Najnowsze wiadomości. Stany Zjednoczone zawieszają wkład finansowy do Światowej Organizacji Handlu. Od BRICS News, czyli odkładam Belgium teraz. Zadbamy o to,
aby ziemie naszych przodków pozostały ziemiami naszych potomków. Odzyskamy Europę i odzyskamy naszą przyszłość. Remigracja jest nieunikniona. Od Quanon Belgium. Elon Musk kontra globalne elity. To zmienia wszystko. Elon Musk właśnie zajął stanowisko przeciwko systemowi jak nigdy dotąd. Raporty sugerują, że przygotowuje on szokujące ujawnienie, które może zniszczyć najpotężniejsze ukryte siły kontrolujące świat. Dlaczego media panikują? Jakie sekrety są przed nami ukrywane? Czy to jest moment, na który wszyscy czekaliśmy? Musk nie ustępuje, ale oni szybko działają, aby go powstrzymać. Bądźcie poinformowani, zanim prawda zostanie pogrzebana. Od Steve Bannona. Król przyjęty do szpitala po wystąpieniu niekorzystnych skutków ubocznych związanych z leczeniem tego, co do tyłu chodzi. Pałac Buckingham. Umowa USA i kraina U. Pan T. ogłosił zawarcie umowy w sprawie metali ziem rzadkich, której podpisanie jest nieuniknione. FBI i Russia /Gate Kash Patel dostarczył Kongresowi tysiące dokumentów dotyczących Russia /Gate i korupcji w FBI. Argentyna i nazi. Prezydent Javier Milei nakazał odtajnienie dokumentów dotyczących uchodźców nazi w Argentynie po II wojnie światowej. Zawieszenie broni na U. Zieliński mówi, że jest gotowy na częściowe zawieszenie broni z krajem na R. Porozumienia USA, kraj na R w Riyadzie. Zgoda na środki bezpieczeństwa na Morzu Czarnym. Zakaz bombardowania infrastruktury energetycznej i wymiana więźniów. Anulowanie finansowania celebrytki. CDC cofa 11 miliardów dolarów przeznaczonych dla stanowych departamentów zdrowia. Odtajnienie przez FBI. Pan T. nakazuje ujawnienie wszystkich dokumentów dotyczących śledztwa w sprawie huraganu Crossfire, czyli Russia /Gate. Śledztwo w sprawie Planned Parenthood. Unia i kraina U. Unia rozważa ponownie wysłanie sił pokojowych i stara się o inne gwarancje bezpieczeństwa. Długa celebrytka. Administracja pana T. zamyka biuro badań i praktyki długiej celebrytki. Od Emilian M. Nowagaja. Mons Vigano. Unia jest tworem stworzonym w celu pozbawienia narodów suwerenności, wchłonięcia ich przez technokratyczne superpaństwo, całkowicie podporządkowane interesom bardzo wąskiej oligarchii finansowej, wywrotowej i przestępczej. To było wszystko w cudzysłowie, bo to była wypowiedź. W celu optymalizacji zarządzania wewnętrznego od tego momentu wszystkie grupy sygnałów ratunkowych będą zamknięte do początku czarnego łabędzia w USA. Dlatego wyłączyliśmy je wszystkie linki wejściowe, który będzie reaktywowany tylko w tej chwili, początku i finansowej fazie. Przypominamy wszystkim, że podczas EBS sygnał będzie zarządzany przez White Hats, czyli białe kapelusze, i będzie jedynym środkiem komunikacji działającym podczas 10-dniowego braku dostępu do internetu i telefonów komórkowych, potwierdzone przez dowództwo galaktyczne. Dla tych, którzy mają wątpliwości. Od Emilii M. i personelu. Nie przestanę, dopóki ta
Pani, co wodę leje, trafi do więzienia. Europa nie wygląda już jak Europa i jesteśmy coraz bardziej niebezpieczni. Nie my, tylko wiadomo czemu. Odwrotnie. Miliony Europejczyków obarczają główną tyrankę Unii, tą co wodę leje, za celebrytkę, oszustwo net zero, nieograniczoną nielegalną migrację i pranie pieniędzy na U. Ona po prostu przyjmuje instrukcje, tak jak wszyscy inni globaliści Deep State, od Quanon Belgium. USA nie finansują już tworzenia chorób na świecie, od Quanon Belgium. I teraz właśnie tu mamy odwołane loty do Europy. 31 marzec, 25 rok. I tu mamy cały link. W Grecji też to ma być właśnie. To też jest Europa, no ale tu jest też wyszczególniona Grecja. Także jest link do tego. Co będzie, nie wiem, zobaczymy. Szokujące objawienia Elona Muska zmienią wszystko. Elon Musk właśnie wygłosił oświadczenie, które może wstrząsnąć światem do głębi. Jego najnowsze tajemnicze wiadomości i tajne ruchy sugerują, że zamierza ujawnić coś ogromnego, coś, czego elity nie chcą, abyś wiedział, nad czym pracuje za zamkniętymi drzwiami. Dlaczego próbują go uciszyć? Rozpoczęło się odliczanie, a prawda zostanie ujawniona tylko tym, którzy zwracają uwagę. Czy jesteście gotowi na to, co nadchodzi? Teraz wiadomość od Juliana. Rozpylają na nas jak na owady. Smugi, wiadomo, które tam na niebie, harp i wóz twoim umysłem. To nie jest kondensacja, to nie są chmury. To, co widzisz na niebie, to skoordynowany atak aerozolem wojskowym. W chemiczna, zamaskowana jako kontrola klimatu, w cudzysłowie. Krzyżujące się wzory, rozszerzająca się mgła, to geoinżynieria, a w 2025 roku osiągnęła skalę, której nie da się zignorować. Aluminium, bar, stront, lit. Są one zrzucane na nas codziennie z nieoznakowanych samolotów, pod wojskowymi trasami lotów i zawsze negowane przez media. Cel: dominacja pełnego spektrum. Powietrze, gleba, jedzenie, twoje ciało. Wszystko jest nasycone przewodzącymi metalami. Nie chodzi o chłodzenie Ziemi. Chodzi o stworzenie programowalnej, wrażliwej na częstotliwość atmosfery. Niebo zamienione w panel sterowania. Populacja zamieniona w odbiorniki sygnału. Nie tylko wdychasz toksyny, wchłaniasz zdalny wpływ. Niezależne testy w 2025 roku wykazały, że poziom aluminium w wodzie deszczowej jest nawet 70 razy wyższy niż normalnie. Drzewa obumierają, pszczoły znikają, ludzie zgłaszają nagłe zamglenie mózgu, zmęczenie, wahania nastroju. Gwałtownie wzrasta zaraz po intensywnym opryskiwaniu. Przypadek? Nie ma mowy. Dlaczego szlaki tworzą siatki i spirale? Dlaczego dziwaczne, w cudzysłowie, burze uderzają w jeden region, podczas gdy inne są pogrzebane w nienaturalnych suszach? To nie natura, to nie przypadek, to kontrolowana pogodowa. Harp, Eiskad, Superdarn. To prawdziwa broń pulsująca jonosferą i manipulująca strumieniami strumieniowymi i ścieżkami burz. To nie jest teoria, to aktywna operacja wojskowa. Kontraktorzy rozpylają przewodzące cząsteczki. Grzejniki jonosferyczne wystrzeliwują energię w niebo. Satelity
i te wieże nią kierują. Stajesz się częścią uzbrojonej siatki. Twój układ nerwowy, twoje fale mózgowe, twoje myśli. Wszystko odsłonięte. Jesteś polem bitwy. W ciągu ostatnich 3 miesięcy w miasteczkach wiejskich w stanie Utah, Oregon i Pensylwania odnotowano tajemnicze dźwięki, wymieranie zwierząt i omdlenia, testy terenowe, cicha broń, brak relacji, brak odpowiedzialności. I dodają lek psychiatryczny, aby uspokoić, aby ujarzmić, aby kontrolować. W połączeniu z częstotliwościami pozbawia cię woli, twojej wściekłości, twojej zdolności do stawiania oporu. 26 marca 25 roku to nie jest jakaś przyszła dystopia. To jest teraz. Co widzisz? Nie chmury. Co czujesz? Nienaturalne, zaprojektowane. Czym oddychasz? Nie powietrzem, poddaniem chemicznym. Obudź się, albo zostaniesz wymazany. Od Elona Muska. Król został przyjęty do szpitala po wystąpieniu niekorzystnych skutków ubocznych leczenia tego, co do tyłu chodzi. W pałacu Buckingham. I to król Anglii oczywiście, mówimy o Karolu. Stany Zjednoczone zawiesiły wpłaty do Światowej Organizacji Handlu, podaje nam Reuters. Faktycznie niszczy, w cudzysłowie, stację pomiarową gazu Suca w Kursku. Podczas rzekomego rozejmu energetycznego Ministerstwo Obrony z kraju na R podaje. W piątek stacja została trafiona przez amerykański system rakietowy HIMARS. Był to główny punkt z kraju na R eksportu gazu do Europy. Odcięto dopływ gazu z kraju na R do Europy. Teraz linia afrykańska do Europy. Księżyc w najciemniejszym momencie, w cudzysłowie rogi diabła lub barana. Być może księżyc na Guardian Map powyżej Ethereum Gibraltar. Następnego dnia może być EID Al-Fitr. AESPA prezentowana jako najlepsza grupa. Zespół roku na Music Awards 29 w Kalifornii. Z pewnością zagra nową angielską wersję Whiplash przed całą Ameryką. Ostatni dzień Ramadanu. Przecinanie kabli w Morzu Czerwonym musi odbywać się w niedzielę. Czerwony październik, cyberataki, Gibraltar, Durham, wszystkie giełdy, rynki akcji, generał Michael Flynn. I tu teraz mamy, bo to co mówiłam, że będzie ta przerwa w lotach samolotów w Europie i będą odwołane loty, także i w Grecji. Od Quanon Belgium to jest wszystko. Binance ogłosiło plany wycofania Ethereum ze swojej platformy ze skutkiem od 28 marca od Quanon Belgium. Potem mówi fake newsy, rurociągi gazowe. Od zera z ogonkiem 783. Czy Ethereum umiera? Od Quanon Belgium. 4,5 godziny TikTok. XDC przejmuje Ethereum. XDC jest dla wszystkiego, co się rusza. Statki, ciężarówki, samoloty, transport i logistyka. Czym jest Keystone? To rozpoczyna wydarzenie. Zobacz Niger, most Kennedy'ego.
Następnie Trans-Saharan Pipelines. Masz rysunki. Ship Crash pojawi się w cieśninie gibraltarskiej, ponieważ pokazuje 1 na mapie Guardian i 2 w delcie w pierwszym tygodniu kwietnia. Od Quanon, Belgium. Pozostało tylko 4 dni marca. Następne wydarzenie będzie kontynuowane w kwietniu i potrwa do 9 maja. W kraju na Ery ponownie odbędzie się wielka parada wojskowa, a nocne wilki przybędą do Berlina. W przyszłym tygodniu, 2 kwietnia, pan T. również będzie miał coś ważnego do ogłoszenia. Wesołych świąt wielkanocnych. Od Quanon, Belgium. Te mapy pochodzą z Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego. Kiedy Xinium potwierdziło mapę XIA, potwierdziło je wszystkie. Na tej mapie było 30 krajów zaangażowanych w XIA. Czy teraz to rozumiesz? Więc kiedy ścinasz podstawę drzewa, każda gałąź musi spaść. Wszystko jest połączone. Więc infrastruktura Ethereum jest tworzona przez JP Morgana. Spójrz w dół na rufę. Tokeny Ethereum zaraz zostaną wrzucone do ogin. Potem ci ludzie z Walii wyjdą na powierzchnię. Od Quanon, Belgium. Tu jest taka mapka. SEC uwolniło XRP. SUB. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w ciągu 50 minut Ethereum zostanie wycofane z Binance. Keystone. Trigger ma bombę na mapie Guardian. JP Morgan stworzył infrastrukturę. JP Morgan posiada 80 do 90% udziałów International Shipping. JP Morgan wraz z innymi stworzył obecny system finansowy. Śmierć króla Karola równa się zmiana waluty na ziemi. Wieloryby firmy na Stellar objęte NDA wychodzą na powierzchnię. To spowoduje upadek mostu Kennedy'ego w Nigrze. Od Quanon, Belgium. Tu mamy drugi obrazek, drugą mapkę. Han Yong-hee, współdyrektor generalny Samsung Electronics, który nadzorował dział elektroniki użytkowej i urządzeń mobilnych firmy, zmarł w szpitalu w trakcie leczenia zatrzymania akcji serca. Han Yong-hee, współdyrektor generalny Samsunga, zmarł w wieku 63 lat. Od Cosmic Like Force. Cięcie Gavi Billa jest cięte. Administracja pana T. zamierza ograniczyć wsparcie dla eliksirów w krajach rozwijających się. Od Cosmic Like Force. Tysiące ludzi doświadcza blackoutu w Pentagonie i Waszyngtonie. Od Krystyny z Atlanty. Wielu użytkowników X ma przerwy w działaniu, co budzi obawy o kolejny cyberatak. Mississippi właśnie zniosło podatek dochodowy. Od amerykańskich patriotów. To jest wiadomość od Santino. Pałac Buckingham poinformował, że król Karol III doświadczył nieokreślonych skutków ubocznych leczenia nowotworu i w czwartek krótko przebywał w szpitalu.
Po zaplanowanym i trwającym leczeniu nowotworu dziś rano król doświadczył tymczasowych skutków ubocznych, które wymagały krótkiego okresu obserwacji w szpitalu, poinformował pałac Buckingham w oświadczeniu. Nie podano szczegółów dotyczących długości okresu obserwacji ani skutków ubocznych u króla. Od tego czasu powrócił do Clarence House, jednej z królewskich rezydencji w Londynie. W rezultacie zobowiązania monarchy na piątek zostały przełożone. Król miał mieć 4 wydarzenia w Birmingham, z których jest bardzo rozczarowany, że musi je opuścić, według pałacu. Turcja upada. Wiadomości od Laury Abolli. Chodzi o te trzęsienia ziemi. Woda z basenu w luksusowym wieżowcu zalała, a potencjalnie zabiła dziesiątki pieszych w chińskiej dzielnicy w Bangkoku. Teraz nastąpi rozbłysk klasy X i duża erupcja na wschodnim krańcu Słońca. Spodziewany jest wyjątkowo szeroki i jasny wyrzut masy koronalnej. Być może częściowe halo. Tak to wyglądało. Tu jeszcze jest. O. Tak. Przybliżeniu. Rozbłysk słoneczny klasy X z potężnym CME. Mamy wielkie szczęście, że to nie jest skierowane w Ziemię, ale spotkamy się z tym za 4 dni, więc miejmy nadzieję, że nie będzie już nadciągać. Co najmniej 144 osoby zginęły, a ponad 730 zostało rannych po potężnym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,7, podał szef armii Myanmaru. Odtironiane to było. Zdecydowanie upadek jest tak blisko. Wiele rzeczy na to wskazuje. Od Quanon Belgium. SEC potwierdza, że załamanie jest bliskie. Od Quanon Belgium. Przywołaj wspomnienia. 28 listopada 2019 roku królowa trafia do szpitala. 29 listopada atak na most Narwal-Tusk, co można przetłumaczyć jako książę Walii. Następnie 5 grudnia rzekomo uwolniono królową i wykonano jej zdjęcia CGI. Fałszywy Charles właśnie trafił do szpitala. Właśnie wypuszczono okno w górę. Fioletowy. Fiolet jest kolorem królewskim i ma symbol 88. 88 dzień roku równa się 29 marzec. 11.3. Odbicie lustrzane od 3.11. To był taki rozkaz wojskowy. W sobotę zaczynamy. Kiedy pan T. mówił o Walii, miałem na myśli wieloryby. Od Quanon Belgium. No tam trzeba się dużo domyślić, tak jak widzicie. Ale jak ktoś jest w temacie, to zaraz lądujemy. Podczas przygotowywania się do lądowania prosimy o zapięcie pasów bezpieczeństwa i upewnienie się, że oparcia fotelu oraz składane tacki znajdują się w pozycji całkowicie pionowej. 17-sekundowy filmik. Może
17 Delta. Od Capt Kai Patriots. Ciągle wieszają martwego króla jaszczurów i martwego papieża, kto pierwszy odejdzie publicznie. Karol w szpitalu, król Karol trafił do szpitala po wystąpieniu skutków ubocznych. To już powiedziałam trzeci raz, już tu teraz jest, bo to jest powtarzanie od Cosmic Light Force. Zamykamy marzec obserwacją zaćmienia Słońca. Marzec kończymy wielkim kosmicznym wydarzeniem zaćmieniem Słońca, które zwieńczy miesiąc pełen transformacji i objawień. Fala ta rozpoczęła się od dnia Pi, czyli 3.14, bo tyle pi wynosi też Pugium, Merkurego i Wenus w retrogradacji potężnej, krwawej pełni Księżyca, zaćmienia Księżyca równo nocy wiosennej, energii nowego roku, intensywnych wyrzutów masy koronalnej, burz geomagnetycznych, KP6 i KP7 oraz potężnych nadchodzących wybuchów o wyższej częstotliwości. A teraz zamykamy to zaćmieniem Słońca. Tak, technologia szwankuje, energia jest intensywna, a samo powietrze wydaje się elektryczne. Wielu z Was czuje się wyczerpanych, rozciągniętych, może nawet wycieńczonych walką. Ale pamiętajcie, to maraton wzrastającej świadomości, a nie sprint. Nikt nie wychodzi na 26 milę maratonu z takim samym zapałem jak na pierwszą milę. Nikt nie gra w czwartej kwarcie 7 meczu finałowego bez bycia popchniętym do granic możliwości. Ale to nie jest tylko gra, to wyzwolenie ziemi i ludzkości. A my jesteśmy w fazie całkowitego odzyskiwania władzy od pasożytów, którzy manipulowali starą matrycą finansową. Nie muszę Wam przypominać, jak mroczny i zły był ten system i wkrótce cały świat też się o nim dowie. Ujawnienie się ujawnia. Prawda nie może pozostać ukryta w tej częstotliwości. Światło zwyciężyło. Nadchodzą ogromne zmiany, a jeszcze większe rozwijają się cicho za kulisami. Wszystko zostanie ujawnione w boskim czasie, gdy zbiorowa świadomość będzie mogła otrzymać prawdy zmieniające paradygmaty. Podobnie jak w wojsku, dostęp do tajnych lub ściśle tajnych informacji wymaga wyższych rang. Dojrzałość duchowa musi zostać osiągnięta na pewnym poziomie, aby uzyskać dostęp do wyższych prawd. Teraz będzie już łatwiej. Świadomość wzrasta szybko. Stare systemy się rozpuszczają. Więź ze starym się rozplątuje. Dla tych, którzy dopiero się budzą lub są już głęboko na ścieżce w niebo wstąpienia, eter staje się coraz bardziej płynny. Materia fizyczna reaguje szybciej na Twoją energię. Manifestacja przyspiesza, ale intencja i wyrównanie są krytyczne. Musisz żyć i oddychać atrybutami wyższej istoty, ucieleśniać świadomość Chrystusa, swoje wyższe ja. Pielęgnuj spójność serca i umysłu. Promieniuj częstotliwością miłości. Często wysyłaj modlitwy. Zakotwicz tę energię, gdziekolwiek się udasz. Bądź okiem burzy, spokojem w chaosie. Bądź parasolem podczas tej burzy dla tych, którzy dopiero się budzą. Kiedy pada deszcz, to leje. Jak wielka powódź nadchodzi kolejna fala obfitości. Wszystkie zasoby, narzędzia, wsparcie i możliwości potrzebne do Twojej misji są uwalniane. Stara gwardia traci kontrolę. Ich zgromadzone zapasy się rozpadają, a wszystko wpada w ręce przebudzonych, przygotowanych, zmagnetyzowanych. Ziemia wzywa swoich zarządców. Ziemia, bogactwo, mądrość, wszystko to wraca do tych, którzy wiedzą i którzy działają w swojej misji. To jest fakt. Ale aby utrzymać tę częstotliwość i wejść w tę moc,
Musisz oczyścić wszystko, co stare, uwolnić przestarzałe programy energetyczne, śmieci, fragmenty, przeciąć sznury energetyczne, zakończyć kontrakty karmiczne, oczyścić klątwy linii, uleczyć rany przodków i wszystko, co kotwiczy cię w starych i niższych sferach. Napraw, ulepsz i w pełni naładuj swoje ciało naczynie. Oczyść, naładuj i wyrównaj swój system energetyczny. Teraz jesteś na platformie startowej, gotowy do startu. Z tą noworoczną energią, z tym zaćmieniem słońca, portale kwantowe są szeroko otwarte. Tym razem wielkość jest tu i teraz. Znosimy się razem. 60-godzinny planetarny reset w ciemności dla kolejnej fali przebudzonych dusz. Energia w eterze jest potężniejsza niż kiedykolwiek. Nie uzależniaj się od cyklu niekończącego się cyklu, od Cosmic Life Force. Robert Kennedy Jr. dał mu kopa. Główny urzędnik do spraw eliksirów rezygnuje z FDA. Od Cosmic Life Force. Seria trzęsień ziemi uderzyła dziś w Myanmar, a wstrząsy podobno odczuwalne były również w niektórych częściach Tajlandii. Wszystkie trzęsienia odnotowano na głębokości 10 km, co sugeruje, że były to kolejne operacje wojskowe polegające na demontażu podziemnych systemów tuneli. Myanmar znajduje się pod kontrolą wojskową od czasu zamachu stanu na początku 2021 roku, kiedy Aung San Suu Kyi, wspierana przez interesy globalistów DC, została aresztowana pod zarzutem oszustwa wyborczego. Napięcia utrzymują się na wysokim poziomie od czasu przejęcia władzy. Wiele operacji wojskowych za kulisami w rejonie Złotego Trójkąta. I Suu Kyi dostała 17 lat. To była marionetka N.W.O. w Myanmie. Od Cosmic Life Force. Teraz od Santino. Prezydent Somalii w liście do pana T. Somalia jest gotowa przyznać Stanom Zjednoczonym wyłączną kontrolę nad bazami lotniczymi Balidogle i Berbera. Amir Sarfati. Znowu następna wiadomość od Santino. Według osób zaznajomionych ze sprawą, główny urzędnik Agencji do Spraw Żywności i Leków został odwołany. Dr Peter Marks, który odegrał kluczową rolę w pierwszej operacji Warp Speed administracji pana T, mającej na celu opracowanie eliksirów przeciwko celebrytce, zrezygnował w piątek. Urzędnik Health and Human Service dał mu w piątek rano wybór, czy zrezygnować, czy zostać zwolnionym, powiedziała osoba zaznajomiona ze sprawą. Stało się jasne, że sekretarz nie pragnie prawdy i przejrzystości, lecz raczej podporządkowanego potwierdzenia swoich błędnych informacji i kłamstw, napisał w liście rezygnacyjnym skierowanym do pełniącej obowiązki komisarza FDA Sary Brenner. Zdefiniuj ironię. Bum. Pilne wiadomości. Światowa Organizacja Niezdrowia planuje redukcję personelu i zakresu działań w związku z cięciami budżetowymi spowodowanymi cięciami finansowymi w Stanach Zjednoczonych. Od Hardy, zero z ogonkiem Anny. Richard Gere wraz z rodziną opuszcza Stany Zjednoczone i udaje się do Hiszpanii, przysięgając, że nigdy już nie wróci. Do widzenia. Od Hardy.
Zaraz ogonkiem Anon. Bo wiadomo, w co też był zamieszany. Wiadomości od Juliana. Pan T. ogłasza środę 2 kwietnia 2025 roku dniem wyzwolenia. Równa się wydanie pieniędzy N-Sara G-Sara ludziom. Globalny reset waluty do walut zabezpieczonych złotem, aktywami, ratuje gospodarkę. Upadek skorumpowanych banków równa się załamanie giełdy, a to się równa upadek korporacji watykańskiej. A to się równa początek końca kontroli globalistycznej. Następna wiadomość od Juliana Assange. Zostałeś sprzedany przy urodzeniu. Twój akt urodzenia jest obligacją wartą miliardy. Jesteś zabezpieczeniem. W chwili twoich narodzin rząd wyemitował obligację na twoje nazwisko i handlował nią na giełdzie. Ten kawałek papieru nie jest dowodem twoich narodzin. To świadectwo własności. Zostałeś napiętnowany jako własność, zanim zdążyłeś otworzyć oczy. Brzydka prawda. USA ogłosiły bankructwo w 1933 roku. Aby pokryć dług, elity zastawiły ciebie jako zabezpieczenie. Twój akt urodzenia został zamieniony na obligacje. Rozporządzenia wykonawcze podpisane przez Roosevelta przejęły całe złoto i stworzyły system exemption. System, w którym ty stałeś się nową walutą. Te czerwone numery na twoim akcie urodzenia nie są po prostu losowe. To numery CUSIP używane w transakcjach giełdowych. Twój numer ubezpieczenia społecznego bez myślników to twój EIN, twój numer identyfikacyjny zwolnienia. W ten sposób monetyzują twoje istnienie. Każdy Amerykanin jest ludzką wiązką, instrumentem finansowym, zasobem, pionkiem w globalnej grze długu. Tabele aktualne określają twoją wartość, w cudzysłowie, a obligacje są tworzone przy narodzinach na podstawie tego szacunku od 1 do 2 milionów dolarów minimum. Następnie są one przedmiotem obrotu, odwracane dźwignią raz po raz. To bogactwo jest twoje, ale odmawia ci się do niego dostępu. Powinieneś móc wejść do sklepu, wziąć to, co chcesz i obciążyć tym swoje konto exemption. Ale oni trzymali ten system w ukryciu, więc pozostajesz zniewolony, biedny i posłuszny. Rząd nie postrzega cię jako człowieka. Jesteś towarem, aktywem, pozycją w księdze rachunkowej, a akt urodzenia jest dowodem. Dlatego potrzebują, aby wszyscy byli zarejestrowani, ponieważ niezarejestrowanych osób nie można śledzić ani nimi handlować. Nigdy nie miałeś wiedzieć, ale teraz wiesz i nie ma odwrotu. Woodrow Wilson znał plan. Przyznał, że Amerykanie będą zmuszeni do zarejestrowania swojej własności biologicznej w ramach krajowego systemu zaprojektowanego w celu zniewolenia ich za pomocą waluty fiat. To największe oszustwo w historii ludzkości. Twoje ciało, twoje życie, twoja praca sprzedane. To jest twój sygnał ostrzegawczy. Obudź się, uwolnij się albo pozostań niewolnikiem. Wybór należy do ciebie. Coś o Grenlandii. 9 stycznia 25 roku pan T. zamieścił wpis dotyczący Grenlandii. Zobaczymy się znowu wkrótce, w cudzysłowie. Dziś wiceprezydent Vance wraz z żoną
przybyli do Grenlandii. Delta równa się 11 tygodni. Jeden dzień równa się 111, czyli 3 jedynki. Entheos powiedział: podążaj za 3 jedynkami, czyli 111, od Kaptka i Patriot. Się śmieję, bo ja to mam bez przerwy przed oczami, ale już to wiem, co to jest, ale ja cały czas. Tak więc siły kosmiczne mają bazę na Grenlandii. Połączyć od Kaptka i Patriot. Największa w historii operacja wojskowo-cywilna była potrzebna, aby nauczyć ludzi, w cudzysłowie, decydowania za siebie. Brzmi to szalenie, gdy wypowiada się to na głos, ale jest to absolutna prawda. Światowej kabale udało się zaprogramować ogromną większość populacji, czyniąc z nich roboty. Tak, roboty. Jak inaczej nazwać coś, co robi dokładnie to, co mu się każe? Jak inaczej nazwać coś, co wierzy w to, co zostało zaprogramowane? To był atak na ludzkość. Byliśmy tak blisko naszej zagłady. Aby ocalić świat, koniecznie było wielkie przebudzenie. Bóg wybrał prezydenta T, aby wskazał nam drogę, i wybrał każdego z nas, kto walczył u jego boku i nigdy się nie zachwiał. Dlatego byliśmy i jesteśmy bezlitośnie atakowani. Zło nie ustąpi i musi zostać unicestwione. Musimy pozostać silni i zjednoczeni. Przestańcie pozwalać im na wbijanie klinów. Podzieleni jesteśmy słabi. Zjednoczeni jesteśmy silni. Jeśli staniesz nam na drodze, będziesz naszym wrogiem, bez względu na to, ilu masz obserwujących. Gdzie idzie jeden, tam idą wszyscy. Od Kaptka i Patriot. Wyciek informacji. IRS zniknął. Zniesione podatki federalne. System kontroli finansowej głębokiego państwa się rozpada. Amerykański licznik długu właśnie zadał śmiertelny cios systemowi niewolnictwa finansowego. Federalny podatek dochodowy i podatek od osób prawnych zniknęły. To nie jest ustępka, to celowy atak na IRS i całkowity upadek więzienia finansowanego Deep State. Przez ponad stulecie elita bankowa, skorumpowani politycy i globalni kontrolerzy kradli bogactwo ludzi pod kłamstwem, że, w cudzysłowie, podatki finansują usługi rządowe. To nigdy nie było prawdą. Rezerwa Federalna drukuje pieniądze z powietrza. Nigdy nie potrzebowała twoich podatków. IRS było narzędziem kontroli zaprojektowanym tak, aby utrzymać cię w stanie bez grosza, a jednocześnie uczynić ich bogatym. Teraz to już koniec. System ulega zapadnięciu w czasie rzeczywistym. Elity tracą kontrolę. Zniesienie federalnego podatku dochodowego i podatku od osób prawnych to dopiero początek całkowitego resetu finansowego. Powstaje nowy, zdecentralizowany system, działający poza ich zasięgiem, poza ich kontrolą, wolny od ich ograniczeń. Przez lata wyśmiewały i atakowały zdecentralizowane finanse, DeFi, ponieważ wiedziały, że to koniec ich potęgi. Ponieśli i poniosą poradę. Nadeszła niepowstrzymana rewolucja finansowa, koszmar elit, światowa wolność finansowa. WLF. Skorumpowany kartel bankowy wykorzystał swoje sieci śledzenia, opodatkowania i kontroli, aby zniewolić ludzi. Ale World Liberty Financial WLF jest nietykalny. Brak scentralizowanych banków kontrolujących twoje pieniądze, brak opodatkowania transakcji, brak przymusowego niewolnictwa za długi, brak śledzenia finansów, cenzury i ograniczeń. Dlatego postanowiliśmy to zniszczyć. Wiedzą, że w chwili,
Gdy ludzie się obudzą i porzucą swój system, dla nich to koniec. Ostateczne rozgrywki. Wybierz swoją stronę. Państwo głębokie robi wszystko, żeby powstrzymać tę rewolucję. Wywołują fałszywe kryzysy finansowe, żeby odstraszyć ludzi i nakłonić ich do powrotu do starego systemu. Walczą o wprowadzenie cyfrowych walut bankowych centralnych, CBDC, które są niczym innym jak cyfrowym niewolnictwem. Chcą, abyś uwierzył, że DeFi jest niebezpieczne, ryzykowne i niestabilne. Kłamstwa. Jedyne zagrożenie jest dla nich, ponieważ tracą kontrolę. To dzieje się teraz. IRS jest martwy. Rezerwa Federalna traci władzę. System finansowy jest przebudowany dla ludzi. Pytanie nie brzmi już, czy system się załamie. To się teraz wali. Czy jesteś gotowy przejąć kontrolę nad swoją finansową przyszłością? Od Krystyny z Atlanty. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,7 niszczy Azję Południowo-Wschodnią, epicentrum Myanmaru, regionalne fale uderzeniowe. Potężne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,7 nawiedziło Mjanmę w piątkowe popołudnie, wywołując wstrząsy w Tajlandii, Bangladeszu, Laosie, Indiach i Chinach, powodując wstrząsy wieżowców, zawalanie się domów i pogrążanie milionów ludzi w chaosie. Prawdziwa skala zniszczeń jest nadal nieznana, ale wczesne nagrania ukazują masową panikę. Budynki gwałtownie się kołyszą, a całe miasta wstrząsane są sejsmicznym wybuchem. RT zebrało 15 najbardziej oszałamiających filmów naocznych świadków, rejestrujących katastrofę w czasie rzeczywistym. Władze ostrzegają, że liczba ofiar może sięgnąć tysięcy ofiar śmiertelnych i miliardów strat. Całe regiony zostały pozbawione prądu i czystej wody. Służby ratunkowe są przeciążone, a linie komunikacyjne są zerwane. Rozwija się regionalna katastrofa, a świat dopiero zaczyna pojmować jej pełny zasięg. Nasze modlitwy są z ofiarami. Od Krystyny z Atlanty. Kilka starożytnych tekstów, mitów i opowieści opisuje rozległe podziemne kompleksy pod Egiptem, szczególnie wokół Gizy. Niektóre z tych opisów są zgodne z ostatnimi odkryciami. 1. Sala zapisów. Edgar Cayce. Cayce mówił o ukrytej komnacie pod Sfinksem, w której znajdowały się zapisy z Atlantydy. Opisał podziemne przejścia łączące piramidy i głębokie podziemne struktury, bardzo podobne do tych, które obecnie odkrywa szefreński projekt piramidy. Sale Amenti, szmaragdowe tablice Tota. Szmaragdowe tablice przypisywane Totowi wspominają o halach Amenti, rozległym podziemnym królestwie pod Sfinksem, gdzie mieszkają nieśmiertelne istoty. Opisy mówią o masywnych komorach, systemach energetycznych i spiralnych przejściach, podobnych do spiralnych studni znalezionych w niedawnym odkryciu. Opisy struktur podziemnych Herodota. Grecki historyk Herodot, V wiek przed naszą erą, wspomniał o labiryncie pod Egiptem, opisując go jako bardziej imponujący niż same piramidy. Twierdził, że zawierał tysiące połączonych ze sobą komór, które według niektórych mogły być częścią podziemnego systemu Gizy. Pisma Strabona o ukrytych komnatach. Geograf Strabon, I wiek przed naszą erą, pisał o ukrytych tunelach i komnatach pod egipskimi świątyniami, z których niektóre prowadziły do rozległych podziemnych przestrzeni. To nawiązuje do niedawnych odkryć SAR, które pokazują podziemną strukturę o szerokości 2 kilometrów. Zaginiony labirynt
Hawary, wspomniany przez starożytnych historyków, choć nie bezpośrednio w Gizie, starożytni historycy tacy jak Pliniusz Starszy i Diodor Sycylijski pisali o podziemnym labiryncie w Hawarze na południe od Kairu z ponad 3000 pomieszczeń i głębokimi przejściami. Niektórzy uważają, że łączy się z innymi podziemnymi sieciami. Inżynierowie Napoleona zauważyli podziemne anomalie. Podczas wyprawy Napoleona do Egiptu w 1798 roku jego inżynierowie zgłosili anomalie na płaskowyżu Giza. Niektórzy uważali, że znaleźli ślady podziemnych komór, ale dostęp do nich był ograniczony. Współczesne relacje psychiczne i zdalne widzenie. Kilku współczesnych intuicyjnych badaczy twierdzi, że zdalnie oglądali ogromne podziemne kompleksy pod Gizą, opisując zaawansowane systemy energetyczne i utraconą technologię. Te wizje przypominają sześcienne struktury i studnie znalezione w niedawnym skanie SAR. Zbieżność tych historycznych opisów z odkryciami Szefrena Piramid Projekt sugeruje, że starożytne opowieści o ukrytych podziemnych miastach były czymś więcej niż mitami. Może to oznaczać, że wiedza zaginionej cywilizacji czeka na odkrycie. Od Krystyny z Atlanty. Teraz przejdźmy do innych wiadomości. Chwilkę, bo muszę tutaj to na właściwym miejscu się znaleźć. I to nie są żadne porady w stylu medycznym. To są takie nasze bajeczki. Jak to było? Z 1001 nocy, o tak. Herbata z liści dziewanny korzystnie wpływa na płuca i jest skuteczna w leczeniu przekrwienia, zapalenia oskrzeli i innych problemów z oddychaniem. Działa również kojąco na gardło. Wykrztuśne właściwości herbaty pomagają rozrzedzić śluz, dzięki czemu można go łatwiej wydalić z płuc. Jest również skuteczna w leczeniu astmy. Najpopularniejszą metodą jest parzenie herbaty z liści i kwiatów dziewanny ze względu na dużą zawartość śluzu w liściach, specjalistycznej substancji polisacharodowej, która tworzy przeciwzapalną powłokę na gardle. Herbata z dziewanny ma łagodny, aromatyczny smak z lekkim posmakiem przypraw. W roślinie dziewanny nie ma naturalnej kofeiny, więc w przeciwieństwie do wielu innych rodzajów herbaty, ta odmiana jest dobra dla tych, którzy chcą ograniczyć kofeinę. Od Drew 86, czyli od Cosmic Light Force. Nasze zdrowie jest niszczone od pokoleń. Rozwój wysoko przetworzonej żywności, pełnej sztucznych aromatów, konserwantów i chemikaliów to jedno, ale nie zapominajmy o nadużywaniu antymyślnik-bio-tyków dodawanych do mięsa, pestycydach w uprawach i plastiku wszechobecnym w naszych organizmach. Ponadto w produktach do pielęgnacji ciała znajdują się toksyny kosmetyczne, które mogą zaburzyć równowagę hormonalną, co może ostatecznie prowadzić do takich problemów jak niepłodność, zaburzenia metaboliczne i choroby przewlekłe. Jestem wodą i zabiję każdego, kto mnie wypije za 10 lat. Są we mnie związki chemiczne, które powstają w wyniku reakcji wody i plastiku, do której dochodzi, gdy jestem narażony na działanie Wi-Fi lub 4, wiadomo, literka jeszcze tam jest G. Wielu produktów nie należy spożywać. Zobacz sam.
Olej słonecznikowy powstaje z benzyny. O tym się nie mówi. Robaki w orzechach MMNM nigdy ich stamtąd nie wyciągną. Sztuczne jaja sprzedawane są pod przykrywką zwykłych. Kanał Forbidden Healing chroni przed zatruciem. Pokazuje, które produkty są szkodliwe, a które pożyteczne. Które gatunki ryb mają najwięcej pasożytów. Dlaczego we wszystkich chipsach są roztocza i w jakie niebezpieczeństwo niesie ze sobą nowoczesna czekolada. Chroń się. Oddech jest przewodnikiem witalnej energii siły życiowej. Naucz się używać i udoskonalać idealny rytm świętego oddechu. Oddech nieskończoności jest istotnym elementem procesu transformacji, aby rozwijać i rościć sobie prawo do samokontroli. Wyobraź sobie fioletowy płomień promieniujący spod Twoich stóp i całkowicie obejmujący Cię tą witalną energią transmutacji, która przyspieszy proces transformacji wszystkich nieczystych substancji wewnątrz i wokół Ciebie, a także zapewni Ci ochronę przed zewnętrznymi negatywnymi wpływami. W miarę jak ewoluujesz w duchową istotę ludzką, staniesz się zdolny do głębszych myśli i złożonych koncepcji. Rozwiniesz większą zdolność do głębszej, intensywniejszej miłości, kiedy zintegrujesz wibracyjną formułę obfitości, akceptując ją jako swoją prawdę. Stanie się ona częścią Twojej pieśni duszy. Wzorce częstotliwości obfitości będą promieniować z przednich i tylnych portali Twojego centrum mocy słonecznej w znaku nieskończoności, tworząc w ten sposób stały przepływ energii obfitości. Aby zamanifestować swoją duchową wizję, zdefiniuj, co chcesz stworzyć, a następnie wyraźnie to sobie wyobraź. Jako świadomy współtwórca skup się na zamanifestowaniu wyrafinowanego, rozwiniętego stanu bytu i harmonijnej jakości życia. Dlatego powinieneś szukać obfitości i miłości, radości i pokoju, kreatywności, dobrego zdrowia, zgodnych, satysfakcjonujących relacji itd. Dążenie do włączenia cech, atrybutów i cnót świadomości Boga zapewni sukces w tworzeniu wszystkich materialnych rzeczy, których potrzebujesz, aby żyć w komforcie. Uczysz się stawać jednością z nieskończonym przepływem obfitości, gdy przemierzasz wiele poziomów i wymiarów stworzenia. Od Drew 86. Rób to każdego poranka, aby uzdrowić swoje ciało i umysł. Uzdrawiająca praca oddechowa. Od Cosmic Life Force. Także, kochani, już wiecie, o co chodzi wszystko. Trzeba wszystko przerobić. No niestety, tak się z pamięci to nie da. Kupaj. Tak. Idziemy dalej. Dokładnie. Nie dajemy się. I w jedności właśnie, nie dajmy się rozdzielić, bo to jest jeden błąd zasadniczy. Tak. Ale tu zaczął atakować pierwszy komar. A, żartujesz. No, brzęczą mi tu pod uchem. Byle to nie Billa. No, kto go wie. Z kamerą, nie? Okna lekko uchylone, już tu jakiś może się wślizną. Ale to tak, widzisz, ale to tak rzadko, żeby takie coś No tu o tej porze, nie? brzęczą mi pod uchem i obserwuję go, nie widzę. Może on ciebie obserwuje, hej. To może być. Ja już się robię, nie? Już się będą budzić. To ciepło jest, wiesz?
Dobrze, to dziękuję wam za wystąpienie. Wdzięczność wszystkim, całej naszej rodzince foliarskiej. Bądźmy razem. Nie jesteśmy sami w tym. Pamiętajcie, jest nas już coraz więcej. Budźmy się, żyjmy w jedności, rozsiewajmy pokój, miłość. Kreujmy, przede wszystkim kreujmy. Lepsze jutro. Bo manifestacja później idzie szybko, naprawdę. Są takie chwile, że dziw bierze. Tak. Dobrze, moi drodzy, dzięki wam za zobaczenie filmu. Zostawcie palca do góry, komentarz po sobie, będzie nam miło. Docenicie też pracę, tutaj mamy, która to wkłada tym sposobem. Także dzięki wam, trzymajcie się, hej. Żyjcie w szczęściu, kochamy was. Trzymajcie się. Pa, pa. Do Pa, usłyszenia. pa.